Cześć, tu Dorota. Witajcie na kanale Polish with Dorota. Dzisiaj mam lekcję dla osób, które chcą zdawać egzamin na poziomie B1. Zrób ćwiczenie ze mną i sprawdź, czy jesteś gotowy. Oczywiście, jeśli jesteś na poziomie A2 albo B1, a może nawet B2, to też możesz zrobić ze mną to ćwiczenie, żeby sprawdzić, co już umiesz. Bo teraz nie wiem, czy wiecie, że jest bardzo dużo osób, które chcą zdawać egzamin na poziomie B1. Dlaczego? Jeśli ktoś mieszka w Polsce i chce tutaj mieszkać na stałe, to chce dostać tak zwaną kartę rezydenta kraju Unii Europejskiej. Żeby dostać kartę rezydenta, trzeba zdać egzamin na poziomie B1. To nie jest łatwy egzamin, ale są 3 różne typy egzaminów. Jest egzamin państwowy, egzamin TELK i egzamin ECL. O co chodzi? Jaka jest różnica? Spokojnie, za tydzień będzie dostępny mój filmik na temat wszystkich egzaminów B1 na dzień dzisiejszy, to znaczy marzec 2025. A dzisiaj zrobimy jedno ćwiczenie z egzaminu państwowego. O egzaminie państwowym już mówiłam. Link jest w opisie i dzisiaj zrobimy jedno ćwiczenie z części poprawność gramatyczna. Część poprawność gramatyczna to chyba najtrudniejsza część egzaminu państwowego. No jeszcze pisanie jest trudne. Dlatego skoncentrujemy się na tej części dzisiaj. A jeśli Ty chcesz dobrze przygotować się do egzaminu, to zapraszam na kursy do mojej szkoły języka polskiego online. Możesz uczyć się online, to znaczy, że nie musisz jeździć na lekcje i kurs jest dostępny dla Ciebie, nawet jeśli nie mieszkasz w dużym mieście w Polsce. Skontaktuj się ze mną przez link w opisie filmu. Zorganizujemy bezpłatną konsultację. Ja sprawdzę, jaki jest teraz Twój poziom języka polskiego i przedyskutujemy najlepsze opcje. Zobaczymy, kiedy realnie możesz zdać ten egzamin. Dobrze, zaczynamy z ćwiczeniem. Polecenie tego zadania brzmi: proszę zgodnie z przykładem użyć wyrazu w nawiasie i przekształcić zdanie tak, by miało ten sam sens. Co to znaczy? To znaczy, że mamy jedno zdanie. Przykład to jest: Anna lubi literaturę polską. Musimy napisać zdanie, które znaczy to samo. To właśnie znaczy przekształć zdanie tak, by miało ten sam sens. Musimy napisać zdanie, które znaczy to samo, ale musimy użyć słowa, które jest w nawiasie. To słowo musi być użyte dokładnie w tej
formie. Anna lubi literaturę polską. Musimy napisać zdanie, które będzie miało słowo interesuje się. To jest: Anna interesuje się literaturą polską. Dlaczego lubi literaturę polską, ale interesuje się literaturą polską? To właśnie musisz wiedzieć na egzaminie. Czasownik lubić łączy się ze strukturą gramatyczną, która nazywa się biernik. I tutaj właśnie literaturę polską to jest forma biernika, a czasownik interesować się łączy się ze strukturą, która nazywa się narzędnik i literaturą polską to jest właśnie forma narzędnika. To wszystko musisz wiedzieć. Ale to był przykład. Zaczynamy ćwiczenie. Anna przyglądała się małemu kotu. Musimy napisać zdanie, które znaczy mniej więcej to samo, ale w którym mamy słowo obserwowała. Anna obserwowała małego kota. Dlaczego? Przyglądać się łączy się z celownikiem. Anna przyglądała się komu, czemu? Małemu kotu. Ale obserwować łączy się z biernikiem. Anna obserwowała kogo co? Małego kota. Jeśli nie wiesz, co to jest celownik, co to jest biernik, dlaczego emu, ego i tak dalej, to musisz uczyć się po kolei, krok po kroku i najpierw musisz nauczyć się formy, która nazywa się mianownik. W mojej szkole wszystkiego Cię nauczymy, więc spokojnie, ale idziemy dalej, zobaczymy następne przykłady. W Twoim pokoju zawsze jest bałagan. Musimy napisać zdanie, które zawiera słowo porządku. Uwaga, porządku to jest forma słowa porządek w dopełniaczu. Dlatego musimy mieć tutaj coś specjalnego. Macie pomysł? W Twoim pokoju nigdy nie ma porządku. Tak, musimy zmienić aż tak dużo słów, żeby te zdania miały podobny sens. Zawsze jest bałagan, nigdy nie ma porządku. Jeśli napiszecie w Twoim pokoju nie ma porządku bez nigdy, też dostaniecie punkty, ale może nie cały 1 punkt, a 0,75 punktu. Następny przykład. Marta bez przerwy wspomina ten koncert. Musimy napisać zdanie ze słowem opowiada. Wspominać łączy się z biernikiem, dlatego mamy formę ten koncert. Ale opowiadać łączy się z przyimkiem o, opowiadać o i potem musi być forma miejscownika. Opowiadać o kim, czym. Jakie będzie zdanie? Marta bez przerwy opowiada o tym koncercie. To jest poprawna odpowiedź. Jeśli napiszecie na przykład o tym koncertu, bo to jest częsty błąd,
osób, które na przykład mówią po ukraińsku czy po rosyjsku, to wtedy dostaniecie mniej punktów, ale nie 0. Więc jeśli napiszecie opowiada o tym, to już też daje Wam jakieś punkty. To jest dobra wiadomość. Jeszcze 2 przykłady. Wczoraj Michał był w teatrze pierwszy raz w życiu. Musimy zmienić to zdanie i użyć słowa poszedł. No i teraz był w teatrze, ale poszedł? Nie w. Poszedł do. Poszedł do i będziemy mieć inną formę słowa teatr. Teatrze to forma miejscownika, bo po frazie był w musimy mieć miejscownik, ale po frazie poszedł do zawsze jest dopełniacz. Dlatego będziemy mieć tutaj zdanie: wczoraj Michał poszedł do teatru pierwszy raz w życiu. I ostatni przykład. Czy znasz adres tego sklepu? Musimy użyć słowa wiesz. Tutaj z pomocą przyjdzie Wam mój filmik, moja lekcja o tym, jak używać czasowników znać i wiedzieć. Jeśli nie wiecie, to musicie obejrzeć, ale co będziemy mieć tutaj? Czy znasz adres tego sklepu, ale czy wiesz, jaki jest adres tego sklepu? Albo czy wiesz, jaki adres ma ten sklep? Obie wersje są poprawne. Tutaj mam dla Was inne zdania, które możecie zmienić i napisać swoje wersje w komentarzu, a ja będę je sprawdzać i jeśli będzie taka potrzeba, to też będę je poprawiać. Takie małe ćwiczenie. I pamiętajcie, że jeżeli dopiero zaczynacie uczyć się polskiej gramatyki, to pierwszą rzeczą, którą musicie umieć, jest mianownik, nominative case. To jest absolutna baza języka polskiego i to jest najlepszy kurs wideo dla Was. Jest tam bardzo dużo lekcji i bardzo dużo ćwiczeń. Zapraszam. I oczywiście zapraszam też do mojej szkoły online. Wszystkie linki macie w opisie. Dziękuję i do zobaczenia w następnych lekcjach. Pa, pa!